że pomoże im stać się kimś więcej niż są teraz. And the really talented, smart ones, if they don't get this, they'll leave. I osoby młode, które nie otrzymają tego od swojego lidera w pracy, które są inteligentne, po prostu w pewnym momencie odejdą z firmy. So leaders have to develop a new style in order to be effective. A zatem liderzy muszą pracować nad nowym stylem po to, żeby skutecznie być przywódcą. And yet, so many of them are resisting this. A tak wielu z nich się opiera temu. So a few years ago, the Human Capital Institute did a study. Kilka lat temu Human Institute Capital przeprowadził takie badanie. They asked over 3,000 leaders, what skills do you think you need to develop to be successful? I przepytano ponad 3000 liderów, jakich umiejętności pani potrzebuje, żeby odnieść sukces. But then they asked over 6,000 employees, what do you want your leaders to develop? Potem spytano 6000 pracowników, jakie umiejętności twoim zdaniem twój lider powinien sobie rozwinąć. The leader said, I need problem-solving skills. Lider mówił, potrzebuję umiejętności rozwiązywania problemów. I need to be able to see the future and make decisions. Muszę być w stanie widzieć przyszłość, podejmować właściwe decyzje. And when it came to communications, they wanted to know how to say things. A jeśli chodzi o komunikację, lider chciał wiedzieć, jak pewne rzeczy mówić. Not so much how to listen. Nie bardzo, jak słuchać. Yet the employee said, we want to be seen, to be understood. No ale pracownik mówi, ja chcę, żeby mój lider mnie dostrzegał i żeby mnie rozumiał. Which is empathy. I tutaj potrzebna jest empatia. And today they're actually asking for them to be coaches and to coach me. I dzisiaj pracownicy wręcz zwracają się bezpośrednio do lidera i mówią, drogi liderze, chcę, żebyś był moim coachem. So coaching has become very standard in our language. And you know, coaching is one of those words that's the same word worldwide. I coaching jakby tak wszedł już do takiego popularnego języka i też coaching to są takie pojęcia, które są takie same w poszczególnych językach. Right? Because you said coaching. Po polsku też mówimy coaching, nie tłumaczymy tego. I love it. I've been teaching in Russia for 17 years. To jest naprawdę niesamowite. Muszę Państwu powiedzieć, że od 17 lat uczę również w Rosji. And when my translator talks, I hear blah 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 coaching. To jedyne słowo, jakie rozpoznaję, to właśnie coaching. So it's become a part of our worldwide language. Więc coaching wszedł na dobre już do naszego światowego języka. So when we look at what is it that people want today, they don't want to be led by this big leader. I kiedy patrzymy na to, jakie są dzisiaj chęci ludzi, czego ludzie potrzebują, to nie chcą, żeby lider po prostu ich ciągnął za rękę w swoją stronę. They want a partner in their success. Raczej chcą partnera, który pomoże im uzyskać sukces. Someone who will hear me and help me to achieve greater things in my career. To będzie ktoś, kto pomoże mi osiągnąć świetne rzeczy i pomoże mi rozwinąć moją karierę. So what's truly being discovered is that the skills of both emotional intelligence and coaching are the two greatest competencies that leaders need to develop. Więc tak naprawdę odkrywamy wszędzie, że liderzy muszą pracować z jednej strony nad inteligencją emocjonalną, a z drugiej nad umiejętnościami coachingowymi. That this is what drives both engagement as well as revenue and results. Ponieważ to sprawi, że będziemy mogli pracować nad zaangażowaniem oraz poprawiać wyniki. And I'm just not talking about this because I love coaching. I nie mówię o tym tylko dlatego, że sama się tym zajmuję i uwielbiam coaching. But if you haven't read the research from the ICF, elementy. That most of these companies did use external coaches, mostly for the top leaders. Rzeczywiście, te firmy, o których mówiłam, korzystały z zewnętrznych coachów, głównie dla swojego kierownictwa. But then usually they had a bank of well-trained internal coaches. Ale zazwyczaj mieli też taką własną bazę wewnętrznych coachów. It could be groups from HR and training. To mogły być osoby z działu HR-ów czy z szkoleń. In one company I worked with, a pharmaceutical, they actually took leaders from the field and made them change agents for 2 years. W jednej z firm farmaceutycznych, w której pracowałam, zrobili takie coś, że osoby właśnie z jednego działu, które przeszły coaching, stały się takimi agentami, ambasadorami zmiany w całej firmie. They actually went through a full ICF accredited school.
I te osoby rzeczywiście ukończyły pełen kurs w ramach ICF. And they were there to coach the leaders through all the changes the organization was going through. I one miały przeprowadzać coaching dla pracowników w procesie zmiany firmy. Then after 2 years, they had all this experience and their coach certification, and they put them into a higher level management position. I po tych 2 latach te osoby nie dość, że zdobyły nowe doświadczenie, stały się coachami same, to jeszcze otrzymały awans. So they really then were building the culture by having them come through and become a coach before they went back out into leadership. Więc tutaj mieliśmy właśnie taki przykład sytuacji, kiedy te osoby poproszono, żeby dokonały dodatkowej ścieżki edukacji, stały się coachami, a potem mogły wnieść swój wkład w firmę z powrotem. Additionally, they taught both leaders how to have a coaching approach to their conversation. I właśnie oprócz tego też uczyli się tego, w jaki sposób lider może mieć odpowiednie podejście coachingowe w rozmowach. And they also use external coaches to coach teams. Ponadto korzystano z zewnętrznych coachów, którzy prowadzili coaching dla całych zespołów. So that's sort of an extreme, and many companies, will have different combinations, but we're seeing more and more of this out in the world. Oczywiście to jest taki przykład trochę ekstremalny firmy, która skorzystała z tych wszystkich możliwości, ale widzimy bardzo różne konstelacje w różnych firmach na całym świecie. I often teach coaching skills for leaders, and I ask them this question. I want you to think about the conversations you have. Kiedy prowadzę coaching z liderami firm, najpierw zadaję im pytanie: pomyśl, jak prowadzisz rozmowy z pracownikami. But I know that you're not just a coach, but many of you are a parent, and I hope most of you have friends. Ale wiem, że wszyscy tutaj jesteśmy nie tylko coachami, niektórzy z Państwa są rodzicami, na pewno wszyscy mają jakiegoś przyjaciela. So I want you also to think about the conversations you have in life. Zastanówcie się, jakie rozmowy prowadzicie w swoim życiu. And how often are you, giving people your feedback and giving them suggestions and advice? I jak często dajecie innym informację zwrotną i jakieś porady? How often do you step in to give people advice? Jak często wkraczacie, żeby komuś doradzić? Without asking if they want it. Nawet jeżeli nie jesteście proszeni. When my mother died, I had all these people call me and tell me how I should spend my day. Kiedy zmarła moja mama, wszyscy do mnie dzwonili i mi mówili, jak powinnam spędzić ten dzień. Nobody just offered to listen. Nikt za bardzo nie chciał słuchać tego, co miałam do powiedzenia. We forget to use our coaching out in the world. Wydaje mi się, że czasami zapominamy korzystać z tych umiejętności coachingowych w świecie, takim poza pracą. But it's good practice. A warto to ćwiczyć. When we use it with our friends and our family as well, with permission. Warto też takie rozmowy prowadzić i z przyjaciółmi, i z rodziną. So the question is, and I believe, do you have these questions? Something like that in your handouts. So you also want to be looking at your handouts. Mogą Państwo tak w międzyczasie też sobie spoglądać na handout, te rzeczy, o których mówię, i te pytania też są wydrukowane na pierwszej stronie. In a company, when is it that you mentor and when is it that you coach? W firmie, kiedy decydujemy się na coaching, a kiedy decydujemy się na mentoring? So, can anyone in here give me one sentence, just one sentence? Prosiłabym kogoś na ochotnika, żeby mi dał jedno zdanie, that describes when you would choose to mentor somebody, would give them your benefit of your advice. Zdanie, kiedy chciałby Pan, Pani kogoś mentorować, a nie coachować? When I want to share the experience I have. Kiedy chcę się dzielić doświadczeniem, które you get mam. one sentence, no story. Tylko jedno zdanie. Share the experience I have to someone who wants. Kiedy chcę się When podzielić you want doświadczeniem. to. Okay, so you have this great desire to share your experience. Czyli u Pana jest takie silne pragnienie, żeby dzielić się doświadczeniem. Yeah. So sometimes it's just this internal need we have. Czasami rzeczywiście tak jest, że po prostu raczej mamy taką własną, wewnętrzną potrzebę. And not necessarily what they need, right? Niekoniecznie ta potrzeba jest też u tej drugiej osoby. Very good. So you tell me, how would you know? One sentence. How would you know that this would be a good opportunity for coaching?
Skąd by Pan wiedział, że ten coaching byłby dobrą okazją? So he says when it's about developing their ability, their talent, I'm going to add their perspective, Aby rozwijać czyjeś umiejętności, talent, czyjąś perspektywę, horyzonty. So you're building on what they already have. Czyli budujemy na czymś, co już ta osoba ma. Swojego partnera jako na jednostkę, która jest w pełni pełna, kompletna, pomysłowa i ma możliwości. I'm here to help you to see beyond what's keeping you stuck. I jestem tutaj po to, żeby pomóc Ci wzbić się ponad to, co sprawia, że utknąłeś. Because I know that if you do that, you're going to be able to do so many things you didn't realize you could. Bo wiem, że jak z tego wyjdziesz, to będziesz w stanie zrobić takie niesamowite rzeczy, co do których nawet nie wiedziałeś, że możesz. Isn't that what we want from our leaders? No nie właśnie tego oczekujemy od liderów? And leaders do want to be remembered. So if they understand this and how good it feels, what a difference it would make. I liderzy też chcą zostać zapamiętani, chcą wiedzieć, jaką różnicę mogą wprowadzić. So coaching is really a reflective, inquiry-based process. Więc coaching to jest taki proces oparty też na refleksji. And I'm going to talk a lot about the word reflective. I o tym słowie refleksyjny będę mówiła więcej. Because many people think of coaching as asking questions. Wiele osób myśli, że coaching sprowadza się tylko do zadawania pytań. But my favorite ICF competency is direct communication. Ale ja uważam, że bardziej chodzi o taką bezpośrednią komunikację. That so many times when I'm with a client and I just share what I'm noticing. Często jestem z klientem i dzielę się z klientem tym, co widzę. That I notice that your voice shifted down. Na przykład mówię, widzę, że trochę Ci się zmienił ton głosu. When you started talking about that person. Kiedy zacząłeś mówić o tej czy innej osobie. And then I'm just curious about that. I to mnie ciekawi. Or you got really angry when you were talking about that policy. Albo bardzo się zdenerwowałaś, jak mówiłaś o tej konkretnej polityce. Or every time I ask you this question, you ignore me and go over here. Albo zawsze jak zadaję to pytanie, to mnie ignorujesz i zmieniasz temat. That reflection, often when people see themselves in the mirror, they go, oh, wow. I to jest właśnie kwestia tej refleksji rozumianej jako odzwierciedlanie, że ta osoba widzi siebie we mnie. And sometimes they get mad at me. Czasami to wkurza, nie da się ukryć. Sometimes they're embarrassed. Czasami to jest wstydliwe. Sometimes they're sad when they realize what they keep doing over and over. Czasami ktoś się zasmuca, bo zdaje sobie sprawę, że rzeczywiście robi to z uporem maniaka cały czas. But that realization is what leads to that new awareness of what else is possible. Ale właśnie chodzi o to, żeby budować tą świadomość tego, co jeszcze jest możliwe, jakie są inne możliwości. So it's truly a reflective inquiry-based process. Więc jest to rzeczywiście taki proces też oparty na odzwierciedlaniu tego, co widzimy u klienta. And so when we're dealing with people who have some idea of what to do and have some level of skill and we want to help take them further, then we choose coaching. Kiedy widzimy, że mamy osobę, która już ma jakiś pomysł, co się dzieje, już wie, że gdzieś tam jest coś osiągnęła, ma jakiś potencjał, to właśnie coaching będzie idealnym rozwiązaniem, żeby tej osobie pomóc przejść z punktu A do punktu B. And especially when somebody is being a little resisting. Zwłaszcza jeśli widzimy jakiś taki opór u kogoś. And going around in circles in their conversations. Osoba, która cały czas wraca do tego samego tematu na przykład. Then it's clearly what they need is a transformational approach, not transactional. To jest osoba, która potrzebuje podejścia transformacyjnego, a nie transakcyjnego. Transformation means really a shift in their brain. A transformacja to jest prawdziwa przemiana, która musi zajść na poziomie mózgu. How they see themselves in the world. Na temat tego, jak te osoby widzą siebie w świecie. Which I'm going to show you in a minute how that works. Za chwilkę pokażę Państwu, jak to działa. Transactional is where we look at, here's all your options, what are the consequences, what do you think is right to do. Podejście transakcyjne byłoby raczej jakie mamy możliwości, co zrobić, jaka będzie najlepsza opcja. And sometimes that's all people need. Tak się A little bit dzieje. of problem solving. To się przydaje przy rozwiązywaniu niewielkich problemów. Some people just need to talk it through to see, what's stopping them or what they should do. Niektórym osobom wystarczy po prostu pogadanie o tym, co ich powstrzymuje. But if they're stuck, Ale jeśli ktoś utknął,
then there has to be a bigger shift. to potrzebujemy wielkiej przemiany. And when we look at coaching, coaching is right now the best technology we have to create long-term behavioral change. I coaching jest najlepszą metodą, którą mamy dziś dostępną, aby stworzyć długofalową przemianę u kogoś. Now, I've been a student and a teacher of this for over 30 years. I ja tego tematu uczę się oraz uczę innych od ponad 30 lat. I got my first degree in education in the 1980s. W latach 80. otrzymałam swój pierwszy dyplom naukowy, to było chyba nauczanie. But we keep learning so much about learning that I have to keep going back to school. Ale tak naprawdę tych doniesień na temat samego procesu nauczania nowych jest tak wiele, że trzeba cały czas się uczyć od nowa. And all of the things about the brain are so new. Zwłaszcza te doniesienia dotyczące ludzkiego mózgu. So I just want to take a little look at learning. What goes on in the brain when it comes to learning? To spójrzmy, co takiego dzieje się w mózgu, kiedy człowiek się uczy. So I know many of you have heard that you have 3 major brains in your brain. Pewnie Państwo słyszeli już wielokrotnie, że możemy powiedzieć, że mózg dzieli się na takie jak 3 podobszary. John this morning mentioned you have 5 brains. A John rano mówił nawet, że jest ich 5. But I'm going to talk about the nervous system. So the gut brain and the heart brain is over. We'll put them over here for a W moment. związku z tym, że skupię się na takim układzie nerwowym bardziej, to odłóżmy może ten mózg serca i brzucha na chwilkę na bok. But because there's 3 major centers in the brain, you have 3 major memories. W związku z tym, że mamy właśnie te 3 różne obszary mózgu, to mamy też 3 różne systemy pamięci. And you need memory to learn. Pamięć jest nam potrzebna, żeby się czegoś nauczyć. But it's different types of learning in each of these areas. Ale w każdym z tych obszarów dochodzi do nauki różnych rzeczy. So most of the time when we throughout the day we're using our thinking, cortical, analyzing brain. Zazwyczaj w takim codziennym życiu najczęściej korzystamy właśnie z tego obszaru analitycznego, obszaru kory. You're reading articles on the internet. Na przykład czytamy artykuły w sieci, People are telling you what to do. albo komuś mówimy, co zrobić. You're watching crazy TV. Patrzymy na jakieś programy telewizyjne. Okay, that goes into your brain. Czyli coś trafia nam do głowy. But what's here is short-term memory. Ale to, co tutaj się znajduje, to jest ta pamięć krótkotrwała. So I tell you to do something. Na przykład mówię tobie, zrób coś. You go, okay. Ty mówisz, dobra. And then you start doing your email as you go down the hall. A potem idziesz przez pokój i zaczynasz czytać And then maila. somebody calls you. Ktoś zadzwoni. Oh, and you get distracted by that thing on the internet. I mówię, o właśnie coś takiego fajnego widziałam w internecie. Do you remember what I told you? Czy pamiętasz jeszcze, co ci mówiłam wcześniej? And then leaders get mad because it's like, well, how come they didn't do what I told them to do? No i liderzy się wściekają. Jak to jest? Przecież mówiłem, że mają coś zrobić, a oni tego nie robią. Because you're activating short-term memory and you can't count on that. To dlatego, że aktywują pamięć krótkotrwałą. Nie można liczyć na trwały efekt. There's so much noise today in the world Dzisiaj na świecie jesteśmy bombardowani taką ilością hałasu, that information has to scream at you. że informacja musi krzyczeć. And you have to go, wow, that's fascinating. Trzeba się zachwycić, powiedzieć, wow, ale fascynujące. And go tell somebody else. Muszę iść to powiedzieć komuś innemu. And then you might remember it. Być może wtedy coś zapamiętacie. But then when you go to sleep, No ale idziemy potem spać. your brain sorts through everything you learned and says, that's useless, that's useless, that's useless. Mózg przepracowuje sobie wszystko, czego w ciągu dnia się człowiek nauczył i mówi, a to bez sensu odłożyć, zapomnieć. But even when you remember things, No ale nawet jeśli zapamiętamy, information doesn't change behavior. to informacja nie zmienia nam zachowania. So I want you to be honest Więc bądźmy szczerzy, here among friends. tutaj wśród przyjaciół. How many of you know there's things you should be doing, but you're just not doing that? Kto z Państwa wie, że powinien, ale nie robi? Chociaż wie, że powinien. Okay, thank you. Dziękuję za szczerość. Information doesn't change Po behavior. prostu sama informacja jeszcze nam nie doprowadza do zmiany zachowania. So all those blogs you write, Wszystko to, co czytamy, piszemy, you know, again, people might remember, but it doesn't necessarily make them change. być może zapamiętamy tę informację, ale to jeszcze nie oznacza, że cokolwiek zmienimy w naszym zachowaniu.
And then we have our primitive brain, Dalej mamy ten mózg prymitywny, the reactive brain, ten reakcyjny, gadzi. and it's still what leaders often use. I często liderzy właśnie do niego się odwołują. They say, you better do this or else. Mówią, słuchaj, zrób to albo... This is where we have fear-based learning. I tutaj uczymy się na podstawie strachu. And even most companies are still set up on rewards and punishment systems. I większość firm, może się Państwo zdziwią, naprawdę opiera się na takim systemie nagród i kar. Okay, so if you learn something based on fear, you do remember it. Więc jeśli rzeczywiście nauczymy się czegoś w oparciu o strach, zapamiętamy to. But what happens is it's lodged in a place to where it becomes very rigid. Ale to utkwi nam w takim miejscu, gdzie stanie się takie bardzo ostre, restrykcyjne. It's preparing you to act in crisis, so you don't want to have to think. Mianowicie to zadziała wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie, wtedy, kiedy nie myślimy. So what's one of the most common words today in leadership is agile. Dzisiaj się często Agile. mówi, że Agile leader. przywództwo to jest właśnie takie agile, coś takiego... Whatever you learn down here is not agile. zwinnego. Dziękuję za pomoc. Whatever you learn by fear is rigid, not agile, not flexible, not adaptable. I wszystko to, czego nauczymy się w strachu, właśnie będzie takie restrykcyjne, nie będzie zwinne, nie będzie plastyczne, nie będzie się dostosowywało do życia. And then we wonder why people resist change. No więc nic dziwnego, że ludzie boją się i opierają przed zmianą. So what do we have left? No dobra, co nam zostało jeszcze? We have the middle brain where long-term memories and emotions are. Mówiliśmy o tym mózgu, który dotyczy emocji i długotrwałej pamięci. But there's one significant structure in the middle brain that makes the difference. I tam znajduje się taka jedna struktura, która wszystko zmienia. And it's this thing called ego. 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 Oh, like let go of my ego. Ego is how I see myself and the world around me. Ego to jest właśnie to, jak patrzę na samego siebie i na cały świat dookoła. Many people will tell you I have a big ego, Wiele osób mówi, mam duże ego, but so do you. ale ty też. You can't survive without it. Bez tego się nie da przeżyć. When you wake up in the morning, you can't sit there and go, who am I? Where am Nie da I? się żyć tak, że codziennie człowiek się budzi i się zastanawia, kim ja jestem, gdzie jestem. Although I sometimes do because I travel a lot. Chociaż w I don't związku z tym, że know. dużo podróżuję, czasami tak mam, że się budzę i nie wiem, kim jestem. But we need ego. Ale ego jest nam potrzebne. But because we need it so much, we protect it. Ale w związku z tym, że tak go potrzebujemy, to bardzo chcemy je chronić. So ego is my rules, my map of the world, A ego mówi nam, to są moje reguły, to jest moja mapa tego świata, my beliefs about what's right, moje przekonania na temat tego, co jest dobre, a co złe and it's who I think I am. i to, kim uważam, że jestem. Oftentimes when you coach, people will say, I can't change, they have to accept me for who I am. Często w coachingu klient mówi, ja się nie zmienię, niech mnie zaakceptują taką, jaką jestem. When of course we know they can adapt to any situation. No i oczywiście w takiej sytuacji klient się nie adaptuje do żadnej sytuacji. But that's their ego talking, protecting them. Ale to mówi za nich ich ego, które próbuje chronić. The way to truly make long-term behavioral change happen is to crack the wall around the ego. I jeśli chcemy doprowadzić do długofalowej zmiany, musimy przełamać ten mur, który jest dookoła ego. When we do that, we create that aha moment. Jak to się uda nam zrobić? To stworzy się taki moment, gdy klient powie, aha. When you make that reflection and ask that question and your client goes, oh wow. Klient po zadaniu takiego pytania powie, ojej. You just broke through. Właśnie przełamaliśmy się przez ten mur. And this is called insight-based learning. I to jest tak zwane uczenie oparte na wglądzie. And when I see myself in the world in a different way, I automatically change my behavior. A jeśli ja będę w stanie dostrzec się inaczej w świecie, to automatycznie zmienią się również moje zachowania. That's why so many times your clients will say, oh, wow, I get it now. Okay, I know what to do. I dlatego klient tak często potem mówi, no to już wiem, teraz już wiem, co robić. But at that moment you still have to say, what is it you get?
Ale wtedy też trzeba powiedzieć, what is it you now see and understand? co teraz rozumiesz, co teraz widzisz. Because they have to articulate the new awareness before it really sets in. Dlatego, że klient musi wyartykułować tą nową świadomość, zanim przejdzie do działania. Then you can ask them what they will do and they can make plans. The Potem można last three spytać, competencies. co dalej będziesz robił. So this is why coaching is so powerful and so powerful for leaders who want people to change. Dlatego coaching jest tak potężnym narzędziem, zwłaszcza dla liderów, którzy szukają zmiany. And it's not just in coaching, but your neuroscientists, your social psychologists, they're all looking at what is it that truly changes the brain. Ale to nie tylko coaching, bo również psychologia społeczna oraz inne dziedziny neuronauk zajmują się tym, co de facto dzieje się w mózgu, co tam się zmienia. And they found there's three things. No i okazuje się, że są 3 takie rzeczy. It could be a surprising fact. Wow, I never knew that. To może być coś zaskakującego, można powiedzieć, o, tego nie wiedziałem wcześniej. But it has to activate that level of emotion. Ale właśnie chodzi o to, że te emocje muszą się wzbudzić na takim poziomie. But even more powerful is a disruptive reflection and a powerful question. Ale jeszcze silniejsze jest takie podanie zakłócającej refleksji lub zadanie mocnego, potężnego pytania. That makes me stop and question myself. Bo to sprawia, że człowiek się na chwilę zatrzymuje i zaczyna zadawać sobie pytania. Now what's really interesting is many of the neuroscientists and behavioral economists say we can't do this for ourselves. I wiele osób, właśnie wielu naukowców, między innymi behawioralnych, mówi, że czegoś takiego dla siebie samego zrobić nie można. That when I get stuck, Że wtedy, kiedy ja utknę, I can't coach myself. to ja nie mogę być coachem dla siebie. Because my ego says, not gonna let you do it. Bo moje ego po prostu mnie chroni. Nie pozwoli mi tego zrobić. If it's not a big deal, I can. But if I can't, I call my coach. I co wtedy robimy? Dzwonię do mojego coacha. And she always asks me that question that makes me go, oh! I ona zawsze mi zadaje to pytanie, które sprawia, że chcę ją kopnąć. It just breaks right through. I właśnie o to chodzi. And that's what makes coaching so powerful in changing our minds and our behavior. I to sprawia właśnie, że coaching jest tak potężnym narzędziem do tego, żeby zmieniać umysły i zachowania. So then the next question is truly, as a coach, how do I listen so I know what reflection and what question to ask? No i teraz pytanie dla coacha. Jak słuchać klienta, żeby wiedzieć, jakie refleksje i jakie pytania zadać? But before I go into that, I just want to ask, is there any questions about what I just shared with you? Zanim do tego przejdę, jeszcze spytam krótko, czy macie pytania do tego, co powiedziałam wcześniej? Because I think it's really important that you know how to explain this to other people. Ważne, żeby Państwo byli w stanie potem to zrozumieć innym. Co ta osoba chce. It must be tied to one of their goals and one of their desires. Coaching musi być dopasowany, musi iść w parze z jakimś pragnieniem albo z jakąś chęcią tej osoby. I can't coach somebody on being into being a leader if they don't want to be a leader. Dlatego, że nie da się prowadzić coachingu na temat tego, jak być liderem, jeśli ta osoba w ogóle liderem być nie chce. In the coaching competencies, the first competency is to set an agreement, but you're really looking for what is the outcome the client wants, not you. Pierwsza ta kompetencja coacha właśnie zasadza się na tym, żeby ustalić na początku wejść w taki kontrakt na temat tego, czego ta osoba chce, a nie ja jako coach, tylko ta osoba. Not what the leader wants or the organization wants. Nie to, czego chce twój przełożony, czy twoja organizacja się po tobie spodziewa. I was mentoring a student in our school, and he's a physician becoming a coach. W naszej szkole mamy taką osobę, to jest lekarz, który jest w procesie certyfikacji na coacha. And he was coaching another physician. I on prowadził coaching dla jeszcze innego lekarza, who said, I don't want to be a physician anymore. Który powiedział, nie chcę już być lekarzem. Now that I'm not a resident, I realize it's too hard and I can't cure everybody. Ponieważ już teraz nie jestem rezydentem, zdaję sobie sprawę, że to jest za trudne i nie jestem w stanie wszystkich wyleczyć. So I want to do something else. Chciałbym robić co innego. And he started going into, oh no, you're just going through a phase. A ten lekarz mówi, nie, to tylko taki chwilowy kryzys. You just need to rebuild your confidence.
Musisz pracować nad swoją pewnością. But that's not what she wanted. Ale ona tego nie chciała, ta osoba. And she got very angry and resisted with him. I bardzo się wkurzyła. And he didn't pick it up. I nie udało się pociągnąć dalej tego procesu. There'll be a lot of times you want something so much for your client. Czasami tak bardzo życzymy czegoś naszemu klientowi, But if it's not what they want, you can't go there. ale jeżeli klient sam tego nie chce, no to nie możemy tam iść w tym kierunku. Okay, it has to be what they want. Wszystko musi iść w parze z tym, czego chce sam klient. And even when I teach just leadership conversations, that's essential for every leadership conversation. I kiedy mam swoje wykłady na temat rozmów przywódczych, to jest właśnie ten centralny element. The conversation must be tied into something that they deeply desire. Taka rozmowa musi być związana z czymś, czego ktoś bardzo głęboko pragnie. Okay, so there's willingness, desire, and the third element is courage. Czyli mamy chęć, pożądanie, to mocne pragnienie i trzeci element to jest odwaga. I was coaching a woman who was having trouble with her peers. Prowadziłam kiedyś coaching dla pewnej kobiety, która miała problem z pracownikami. But her boss said, you have to be seen as a leader by your peers before I will promote you. Szef powiedział, słuchaj, jak chcesz awans, to twoi współpracownicy muszą ciebie traktować jako lidera. There was big cultural difficulties. I tam były duże problemy kulturowe również. She was Dutch and they were all Latin American. Ona była z Holandii, a pracownicy byli wszyscy z Ameryki Południowej, łacińskiej. And I want to just stop for a second and let you know I do have permission to share these stories. Jeszcze tylko może dodam, że ja mam pozwolenie od tych osób, żeby opowiadać o tych przypadkach. Please don't share your coaching stories if you don't have. Ale jeżeli Państwo nie mają pozwolenia od swoich klientów, proszę nie opowiadać nikomu o Waszych przypadkach. So first, we really had to work on her willingness to change. Po pierwsze, musieliśmy popracować nad jej chęcią do zmiany. Because she thought she was like the queen of efficiency and they were lazy. Bo jej się wydawało, że ona jest królową efektywności, a oni wszyscy próżnują. So, we spent a lot of time. So first I had to determine though, how important is this to you? Więc najpierw bardzo dużo czasu kosztowało mnie, żeby ustalić, jak ważne to jest dla Ciebie. Not to be promoted, but to be seen as a leader. Nie dla awansu, tylko jak ważne jest dla Ciebie, żeby inni Cię widzieli jako lidera. But she did. I do want to be seen as a leader. I ona mówiła, tak, chcę, żeby mnie patrzyli na mnie jako na lidera. So then, we explored how do they see leaders? I zaczęłyśmy się zastanawiać nad tym, jak widziani są liderzy. And through many sessions, we went through looking at, what was their concept of leadership and what she might do. I przez bardzo wiele sesji zastanawialiśmy się nad tym, jaką koncepcję lidera oni mają, ci pracownicy, i co ona mogłaby zrobić, żeby się do tego zbliżyć. And she finally said to me, I have to rebuild trust with them. W końcu stwierdziła, słuchaj, ja muszę chyba odbudować zaufanie. Which means I got to sit down and have these conversations. Muszę chyba z nimi posiedzieć i porozmawiać. And I'm afraid that I'm going to mess it up. Ale boję się, że zawalę. So the third element is courage. Więc właśnie trzeci element to jest odwaga. So it wasn't just desire, but it was also going to take courage and a little humility to step into those conversations. Więc potrzebna jest właśnie oprócz tych chęci odwaga i odrobina pokory, żeby w te rozmowy w ogóle wejść. So when you say, so get back to your question, John. Więc wracając do Twojego pytania, Johnie. It's the level of protection. You need to start peeling that away to see what is it they're really protecting. To jest po prostu taka ochrona, ten poziom ochrony każdego z nas i taki coach powoli zaczyna delikatnie dobierać się do tego, co jest chronione. And what we're seeing, what people call unhealthy egos, is just a very thick layer of protection. I właśnie u osób, które mają niezdrowe ego, widzimy bardzo gruby ten mur ochronny. But that's why a strong reflection is often needed. Właśnie dlatego tak ważna jest taka silna refleksja. Especially with your higher level leaders. Zwłaszcza w przypadku liderów na starszym poziomie. Anything else? Czy jeszcze jakieś pytania mamy? Thank you. Okay, so when we look at listening, I want you to all think about when you're talking to people in just regular conversations during the day, what's usually going on in your mind? Proszę się teraz zastanowić, jak rozmawiają Państwo sobie na co dzień z innymi osobami w życiu, co dzieje się w Waszych głowach podczas tych rozmów? You tell me. Powiedzcie mi. So
somebody stops you in the hallway out here and they start talking about something going on Spotykają in Państwo their kogoś, oni car coś mówią, Wy odpowiadacie. or their family. What's going on in your Co dzieje mind? się w Waszej głowie w tym czasie? We're preparing answers. Okay, right. Jasne. That's typical for us humans. Właśnie, to jest typowe dla człowieka, prawda, że tak się robi. When will they shut up so I can tell them what I think? Niech się zamknie w końcu, będę mógł powiedzieć, co myślę ja. How many times do we do that in coaching? Jak często my to robimy w czasie Be coachingu? honest. What else is going on in your mind? Co jeszcze dzieje się w Waszym głowie? Your own dialogue. Yeah, you're thinking about things. Prowadzimy dialog. What else? Co jeszcze? We're comparing that to our own experiences. Okay, so you're thinking about, oh yeah, I went through that. Let me Czyli tell you my zastanawiacie się, aha, no experience. tak, też przez to kiedyś przeszedłem, to ja Ci opowiem, przez co ja przeszedłem. Right. Or it's like, I did that years ago. You're still dealing with that? Albo możemy sobie myśleć, zaraz, tyle lat temu już miałaś ten problem i wciąż sobie z nim nie poradziłaś? A little bit of judgment. Taki może lekki osąd. What else could be going on in your Co mind? jeszcze się może dziać? Okay, so you're interpreting what they mean. Interpretujemy. But you also might be thinking about, oh, I have to, what am I going to fix for dinner tonight? Ale mają Państwo czasem takie myśli, a co by tu dzisiaj zjeść na kolację? Or my feet hurt. Do I have to stand here? Coś mi tam pobolewa w stopie, czy muszę iść do lekarza? We are not listening to that We're person not fully. listening. Okay, so what heightens this? So tell me, what are the emotions that are, just yell out one emotion that people are normally feeling in the workplace these days? Dobrze, to teraz poproszę Państwa, żeby spontanicznie mówić, jakie emocje człowiek odczuwa w dzisiejszym miejscu pracy. Anxiety, Radość. Lęk, stress, Boring. angry, wściekłość, huh? satysfakcja. Well, some people, but not Niektórzy all. szczęśliwcy mają satysfakcję. And let me tell you something, you know, that I hate to say this. Ja muszę powiedzieć coś tak trochę wstydliwie, But great joy and happiness doesn't last that long. ale wielka radość niestety trwa krótko. Your brain goes back to status quo, whatever Po that is. prostu mózg wraca nam do stanu status quo. But unfortunately, stress is a chemical reaction and it stays in our body longer. Ale niestety stres jest taką reakcją chemiczną, która zostaje w ciele na dłużej And it actually decreases the blood flow to the brain. i ogranicza dopływ krwi do mózgu. So the capacity to listen and to really take in what people are saying is very much decreased when we're stressed and we're anxious and we're angry. Więc jak jesteśmy zestresowani, czy czujemy lęk, czy wściekłość, to tak naprawdę nasza umiejętność słuchania tego, co ktoś do nas mówi, też jest ograniczona. So even if you're talking to me, let's say, Nawet jak tutaj rozmawiam sobie z Panią, powiedzmy, and I'm looking at you and shaking my head, patrzę i macham głową, but I'm a little stressed, ale jestem lekko zestresowana, a little anxious, troszeczkę się niepokoję, a little angry. trochę zła. People know. Ludzie to wiedzą, People know what you're feeling. widzą, co czujecie. So, John, today you were talking about having compassion and confidence. Więc jak John dzisiaj mówił o współczuciu, o pewności siebie, But when people are stressed and anxious and angry, it's hard to shift into that space. więc to wtedy, jeżeli mamy osoby, które są zestresowane, które są wystraszone czy złe, to ciężko jest wejść właśnie w tą drugą przestrzeń. And I coach mostly on the phone or by Skype, Ja najczęściej prowadzę coaching przez telefon lub przez Skype'a, but I'm really busy. ale jestem zajętą osobą. And I'm like, oh, I got a coaching session. I zazwyczaj chodzę i mówię, o, za chwilę mi się sesja zaczyna. And if I don't go take a breath and make a cup of tea, Biorę I'm wtedy in głęboki trouble. oddech, robię sobie herbatę, bo w przeciwnym razie będzie kłopot. So when we look at the 3 levels of listening, Więc kiedy mówimy o tych 3 poziomach słuchania, it's very normal to get stuck in our own brains. często jest tak, że jesteśmy utkwieni w naszym własnym mózgu. And please, you are human, so don't get mad when you notice you're not listening. I proszę Was, nie zdenerwujcie się na siebie. Każdy z nas jest tylko człowiekiem, więc nie wkurzajcie się na siebie, jeżeli stwierdzicie, o, chyba właśnie nie słucham. But
best thing for a coach is to just say, oh look, I went away, I'm back. Dobry coach powie wtedy, o, na chwilę gdzieś odskoczyłam, ale już wracam. Especially if you have judgment. Zwłaszcza jeżeli pojawiła nam się jakaś myśl osądu w głowie. So I do teach in coaching schools in many different countries. W wielu różnych krajach prowadzę zajęcia z coachingu w szkołach. So oftentimes when I'm doing a demo, the person will say something that kind of challenges my value system. I często słyszę podczas różnych ćwiczeń praktycznych, że ktoś do mnie mówi coś, co jakoś nie do końca zgadza się z moim systemem wartości. And the best thing I can do is just to notice. I co wtedy mogę zrobić? Najlepsze, co mogę zrobić, to zauważyć. To notice I have judgment. Zauważyć, że właśnie osądziłam. And I say the quicker you can notice it in your body, the quicker you can release it. Uważam, że im szybciej zauważymy to w ciele, tym szybciej będziemy mogli się tego pozbyć. Because your body will, when you have a judgment, something's going to tighten. Ponieważ jak kogoś osądzamy, to nam w ciele się coś zaciska. Sometimes my whole body goes, Czasami mam wrażenie, że ciało mi wręcz sztywnieje. and I have to breathe it out. Muszę wziąć oddech. So I was coaching in China. Kiedyś miałam taką sytuację, że prowadziłam coaching w Chinach. I was an HR director Na takim dyrektorze od HR-ów, who was thinking about becoming a coach when he retires. który zastanawiał się, że może też stanie się coachem, jak przejdzie na emeryturę. And I said, so what do you love about your job now? Więc spytałam go, a co takiego kochasz w swojej pracy teraz? He says, I love, seeing people grow in their potential. I on mówi, że uwielbia patrzeć, jak ktoś rozwija swój potencjał. I love them when they see they can do more than they thought. Uwielbiam patrzeć, jak oni mogą zrobić dużo więcej, niż sądzili. And I love instilling the principles of communism. Ponadto uwielbiam popularyzować zasady komunizmu. My whole body shook. Wtedy się zatrzęsłam. But it's not for me to say what is right. Ale kim ja jestem, żeby mu mówić, czy to jest dobre? So I recognized it, Więc rozpoznałam to w sobie. breathed it out, and came back to my client. Wzięłam oddech i wróciłam do klienta. That was his, not mine. To było jego, nie moje. But the interesting thing was afterwards I went to two coaches, these two women that were already trained and were on their way to certification. Potem wróciłam do takich dwóch pań, które były na swojej drodze do certyfikacji na coacha. And I told them the story. Opowiedziałam Is where we observe. Więc w coachingu obserwujemy. And really listen to what is this, how do people define the reality of who I think I am and how I see the world. I słuchamy tego. Something they're dealing with right now. Jedna osoba bardzo krótko, i proszę o zwięzłość, jedna osoba krótko mówi o czymś, z czym teraz się zmaga. And listener, all you can do is take it in. A osoba, która słucha, tylko przyjmuje, Maybe briefly summarizes. może delikatnie podsumować to, co usłyszała. And only ask clarifying questions. I prosi tylko o takie pytania doprecyzowujące. Be curious to learn more about their experience. Bądźcie ciekawi, dowiedzcie się więcej o doświadczeniu tej osoby. And if you feel the urge to solve their problem, jeśli czujecie przemożną potrzebę, żeby rozwiązać ich problem, or jump in and fix them because you know how to fix od them, razu ich naprawić, bo znacie świetne rozwiązanie, notice it, to zauważcie to tylko. let it go, Odpuśćcie and just summarize i tylko podsumujcie to, co powiedział klient. and feel curious. I czujcie w sobie ciekawość. Curiosity is an emotion. Ciekawość to też emocja. Just feel curious. Po prostu czujemy się zaciekawieni. Okay? Just 3 minutes. That's 3 it. minutki Państwo mają. Tak się zdarza. And I can breathe, let it go, and come back and be present. Ale ja jestem w stanie do tego, żeby się od tego odciąć, żeby wrócić do tej obecności z klientem. So the last thing I want to share with you today is how do I really be present? Chciałabym jeszcze ostatnią rzeczą się z Państwem dzisiaj podzielić, mianowicie jak to zrobić, żeby naprawdę być obecnym. So a friend of mine was doing her dissertation on mastery in coaching. Moja koleżanka pisała pracę naukową na temat tego, jak odnieść mistrzostwo w coachingu. And she was interviewing all these master certified coaches. I robiła wywiady z tymi wszystkimi coachami, MCC i tak dalej. Między innymi ze mną.
And she's like, what do you do? What do you do? And they're like, well, you know, we just listen to our intuition. I pytała się, co takiego robicie, że jesteście tacy świetni? Wszyscy mówili, słuchamy naszej intuicji. And she's like, well, how do you do that? Ona mówi, no dobra, jak to zrobić? They said, well, you know, you just do. No, po prostu się to robi. And I can't teach you, just do. A ja nie umiem nikogo nauczyć, mówiąc po prostu tak się robi. So I have still to this day continually researching what is intuition. Więc do dziś tak naprawdę zajmuję się też tym naukowo i szukam odpowiedzi na temat tego, czym jest ta intuicja. And I've actually found a body of research that's not just about intuition, but how do I really create this trust and intimacy? I znalazłam takie badania, które mówią, że nie chodzi tylko o intuicję, ale o to, jak budzę i buduję zaufanie i poczucie intymności. And that's when I found all the work about listening with the entire nervous system. Chodzi o to, żeby słuchać za pomocą całego układu nerwowego. So we start coaching listening from our head and hearing beliefs and assumptions. Coaching zaczynamy od głowy, od słuchania tego, co nam mówi głowa, jakieś założenia, poglądy. But we have two more processing centers in our body. Ale mamy jeszcze dwa inne centra przetwarzania informacji w ciele. I don't call them brains because I think the brain is here Nie nazywam ich mózgami, bo uważam, że mózg znajduje się tylko w głowie, and the heart is here a serce tutaj, and your gut is here. a tutaj jest nasz brzuch, nasze jelita. But there's 500 million neurons in your gut. Ale w jelitach mamy 500 milionów neuronów. And every class of neurotransmitter that's created in the brain is also created in the gut. Wszystkie te przekaźniki nerwowe, które mamy w mózgu, mamy też w jelicie. Your gut is sending signals to your brain non-stop. Jelita wysyłają non-stop sygnały do naszego mózgu. The gut is often the things we pick up, but we're not sure we should say this because what if it hurts them? What if they react? I czasami te rzeczy, które słyszymy z brzucha, to są rzeczy, których nie mówimy innym, bo się zastanawiamy, jak co powiemy, to jak ktoś zareaguje. Yeah, but that might be the reflection that's going to make the difference. A właśnie może to była właściwa refleksja, która wprowadziłaby istotną zmianę. The heart is also a major processor. Również serce dużo przetwarza, Not as strong as the gut, ale nie tak mocno jak nasz brzuch. but it also picks up and puts out information. Ale serce też nam dyktuje pewne informacje, też wychwytuje pewne informacje. And signals Dużo głębszy poziom zaufania. that they're finding that trauma victims that have never been able to speak of the event will speak to the therapist who opens their head and their heart. I okazuje się, że osoby, które miały traumę, które bardzo długo o czymś nie mówiły, będą się otwierały właśnie przed takim terapeutą, który będzie otwarty na właśnie te trzy elementy słuchania. When leaders say to me, oh, you know, people never talk to me, they never tell me anything. I kiedy taki lider mówi do Państwa, no ale przecież nikt nigdy ze mną nie chce rozmawiać, ludzie nie przychodzą, nie mówią, I always say, how are you listening? to ja wtedy się zastanawiam, no dobrze, ale jak Ty słuchasz? And it's hard. They're scared to open their gut and their heart. To jest ciężko, no trudno jest otworzyć swoje serce i swój brzuch. But with practice you can do this. Ale to jest kwestia ćwiczeń. We use emotions to open these